Opozycja apeluje o blokadę rosyjskiej ropy z kazachską metką w Niemczech. Renesans jądrowy Francji ma pomóc odejść od paliw kopalnych. Ostatni klienci na ropę Rosji w Europie demaskują się sami wobec kryzysu dostaw. Jest 17 lutego 2026 roku, nazywam się Wojciech Jakubik, a to jest codzienny przegląd informacji sektora energetycznego i paliwowego Energy Drink. Zapraszam. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen. Zaczynamy jak zawsze od informacji dnia. Oto jak ostatni klienci na ropę Rosji w Europie zdemaskowali się sami. Czechy i Słowacja polegały na ropie z Rosji, której dostawy zostały przerwane po atakach rosyjskich na Ukrainę. Chciały ją przekierować przez Chorwację, ale przez to zdemaskowały swój argument o braku alternatywy. Premier Słowacji Robert Fico podczas spotkania z sekretarzem stanu USA Marco Rubio z 15 lutego oskarżył Ukrainę o opóźnienie naprawy ropociągu Przyjaźń ciągnącego się z Rosji i dostarczającego ropę rosyjską na rynek słowacki oraz węgierski. Ukraina poinformowała, że Przyjaźń nie pracuje od 27 stycznia z powodu ataku rosyjskiego na infrastrukturę energetyczną. Słowacja i Węgry kontynuują dostawy z Rosji tym szlakiem dzięki wyłączeniu spod sankcji Unii Europejskiej wynegocjowanemu w Brukseli. Słowacja i Węgry zwróciły się do Chorwacji o możliwość dostaw ropy z Rosji z użyciem jej infrastruktury przesyłowej oraz terminalów Omiszali. Zadały kłam tezie o tym, że nie posiadając dostępu do morza są skazane na dostawy rosyjskie. Chorwacja odmówiła dostaw rosyjskich. Minister spraw zagranicznych Chorwacji Ante Suśniar odwołał się do przepisów europejskich. Zagrzeb ma wesprzeć Bratysławę i Budapeszt w zgodzie z przepisami unijnymi i regulacjami sankcyjnymi. Unia Europejska przyjęła plan REPowerEU zakładający porzucenie surowców rosyjskich do końca 2027 roku. Doprowadziła do wdrożenia propozycji legislacyjnej o zakończeniu umów gazowych do listopada 2027. Ma przygotować podobny plan w sektorze ropy. Zdaniem Suśniara żaden kraj europejski nie ma już wymówek technicznych, by pozostawać przy surowcach rosyjskich. Baryłka kupiona w Rosji może wydawać się niektórym krajom tańsza, ale pomaga finansować wojnę i ataki na ludność Ukrainy. Czas skończyć zarabiać na wojnie, podsumował minister na Platformie X. Węgry odbierają ropę z Rosji przez nitkę południową ropociągu Przyjaźń o przepustowości ponad 16 milionów ton rocznie. Rurociąg Adria z systemu JANAF ma przepustowość 24 milionów ton rocznie. JANAF może zaopatrywać rafinerię w węgierskim Szarza Halombata i słowackiej Bratysławie. Apel Słowacji i Węgier potwierdza taką możliwość techniczną. Zwrot zależy zaś od decyzji Budapesztu, pod którego kontrolą spoczywa MOL oraz jego spółka zależna Slovnaft. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrzej Sybicha wskazał, że Węgry nie zaprotestowały przeciwko atakowi Rosji, który spowodował zatrzymanie dostaw przez ropociąg Przyjaźń. W przeszłości dochodziło już do podobnych przerw przez ataki lub sankcje związane z agresją Rosji nad Dnieprem. Słowacja oraz Węgry od początku inwazji Rosji na Ukrainie z 2022 roku nie rezygnują z dostaw ropy i gazu z Rosji. Bratysława podjęła jednak pierwsze kroki, rozpoczynając rozmowy o dostawach długoterminowych LNG z Polski. Władze na Węgrzech mogą zarabiać na zależności od Rosji poprzez układ oligarchiczny w państwowym MOL. To może być czynnik istotny przed wyborami parlamentarnymi, które mogą wyłonić rząd opowiadający się za derusyfikacją. Z raportu Centrum Badań nad Demokracją CSD wynika, że władze na Węgrzech nie rezygnują z zakupu ropy w Rosji, ale nie przenoszą oszczędności z tego tytułu na obywateli. Według CSD średnie ceny paliw na stacjach na Węgrzech były średnio o 18% wyższe od tych w Czechach w 2025 roku. Tymczasem węgierski MOL zanotował wzrost przychodu operacyjnego o 30% od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainie. W 2025 roku Rosja zapewniła 92% dostaw ropy do Węgier. To wzrost z 61% zanotowanych w 2021 roku. CSD ocenia, że zakupy ropy w Rosji to wybór polityczny Budapesztu, który ma do wyboru alternatywy jak dostawy przez Chorwację. CSD wylicza, że przepustowość rurociągu Adria przez Chorwację jest obecnie dostępna, a opłaty przesyłowe są o 1,7 razy niższe niż przez ropociąg Przyjaźń. Oznaczałoby to, że obecny rząd w Budapeszcie zarabia poprzez MOL na imporcie ropy rosyjskiej, zostawiając korzyści z tego tytułu dla siebie i omija alternatywę.
Węgry pogłębiają swą zależność od ropy rosyjskiej, zamieniając tymczasowe wyłączenie unijne w permanentną lukę w sankcjach unijnych, czytamy w raporcie CSD. Sytuacja może ulec zmianie. 12 kwietnia odbędą się wybory parlamentarne na Węgrzech, które może wygrać prozachodnia partia Tisza. Minister energetyki w jej rządzie cieni Anita Orban jest zwolenniczką odejścia od dostaw rosyjskich, o czym informował podcast Energy Drink. Tisza przoduje w sondażach. Słowacy i Węgrzy ryzykują bezpieczeństwem dostaw oraz podważają unijną politykę sankcji, pozostając w zależności od Rosji. Mają dostęp do alternatywy i najwięcej zależy od decyzji politycznej Budapesztu. Ta może nadejść po zmianie władzy, na którą zanosi się w kwietniu. Czas na pozostałe wieści, na początek z Polski. Spuroplan. Energetyka wiatrowa ogranicza import paliw, wzmacnia suwerenność i pomaga stabilizować ceny energii. To też kluczowy, długoterminowy czynnik obniżający cenę energii, wynika z wyliczeń Baker Tilly TPA. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej apeluje o przyjęcie Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu z większym udziałem OZE. Opozycja chce blokady. Niemcy odbierają ropę klasyfikowaną jako kazachska przez ropociąg Przyjaźń w Rosji. Opozycja w Polsce domaga się od rządu blokady tego szlaku. To temat, który może mieć znaczenie w rozmowach o derusyfikacji rafinerii Szwed z udziałem Polaków, a więcej na stronie energydrink.today. Korytarz Centrum Wschód. Operator Gaz System poinformował o wydaniu decyzji lokalizacyjnych w sprawie kluczowych gazociągów Wronów, Rozwadów i Rozwadów Strachocina. Inwestycje te są elementem szerszego planu udrożnienia przepływu LNG z Gdańska na wschód. USA na Słowacji. Sekretarz stanu USA Marco Rubio odwiedził Słowację w obliczu kluczowych negocjacji na temat dostaw LNG przez Polskę oraz transferu technologii jądrowych. Polacy mogą zyskać na współpracy Słowaków i Amerykanów oraz ograniczeniu wpływów Rosji, a więcej na stronie energydrink.today. Teraz wieści z Europy. Atom w Niemczech. Niemiecka organizacja Kerntechnik Deutschland dołączyła do stowarzyszenia lobbyingowego Nuclear Europe. To kolejny sygnał o zmianie podejścia Niemców po otwartości Berlina na małe reaktory jądrowe, a więcej na stronie energydrink.today. Do tanga trzeba dwojga. Francja planuje zwiększyć produkcję energii z atomu i OZE o 20% w ciągu najbliższej dekady, podał minister finansów Roland Lescure. Chce w ten sposób przyspieszyć odejście od paliw kopalnych. Największe wyzwanie to finansowanie. Gazowy alert. Dane z Gas Infrastructure Europe z 16 lutego 2026 roku są alarmujące. Poziom wypełnienia niemieckich magazynów gazu spadł do 23%. Jest to najniższy wynik dla tej pory roku od 2018 roku. Niskie zapełnienie zmniejsza też efektywność poboru w razie skoku popytu. Więcej na stronie energydrink.today. Orbanowi się upiekło. Sekretarz Rubio podpisał w Budapeszcie umowę o cywilnej współpracy jądrowej, ale komunikat Departamentu Stanu wspomina o małych reaktorach i wykorzystaniu zużytego paliwa, a nie o wyparciu Rosjan. Wcześniej USA dały zwolnienie spod sankcji projektowi reaktora Rosatomu w Paks. Jeszcze wieści ze świata. Atak zimy. Gruby lód w Zatoce Fińskiej i inspekcje kontrwywiadu obawiającego się sabotażu mogą paraliżować eksport dóbr przez porty bałtyckie Rosji. Wejście do portu trwa średnio 12 godzin, a inspekcje FSB drugie tyle. Koszty logistyki rosną. Depresja gazowa. Przychody rosyjskiego eksportera LNG o nazwie Nowatek spadły o 60% w 2025 roku. Powodem są m.in. utrudnienia przy projekcie Arctic LNG 2 wywołane sankcjami Zachodu. Abordaż trwa. USA zatrzymały kolejny tankowiec floty widmo, z którego korzystały Iran i Rosja. To Weronika 3 zatrzymana przez naruszenie kwarantanny na dostawę ropy z Wenezueli. Wcześniej Amerykanie zatrzymali tankowiec Aquila 2 z tego samego powodu. Trzeci dronopad. Atak dronów Ukrainy dosięgnął tym razem rafinerii Ilski w kraju krasnodarskim. To trzecie trafienie w tym miesiącu, które miało wywołać pożar zbiornika z paliwem. Napięcie rośnie. Druga runda rozmów USA-Iran odbędzie się 17 lutego w Genewie. Irańczycy proponują m.in. wejście Amerykanów do sektora gazu i ropy. USA wysyłają drugi lotniskowiec, a Irańczycy ćwiczą blokadę cieśniny Ormus. Ropa Brent podrożała do około $68 za baryłkę.
To wszystko w materiałach przygotowanych dzisiaj, następne oczywiście już jutro i dodam tylko, że jestem w urodzinowej koszulce, bo dzisiaj mam urodziny. Przy tej okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w modernizację studia, w którym nagrywam Energy Drinki. Widzowie widzą, że dużo się zmieniło. Mam nadzieję, że słuchacze też to słyszą po jakości dźwięku. Dziękuję moim teściom, dziękuję Darkowi, Tomkowi i przede wszystkim mojej żonie i dzieciom, które zniosły trudy tej modernizacji. To wszystko na dzisiaj. Następny Energy Drink już jutro. Dziękuję Państwu bardzo. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Partnerem kanału Energy Drink jest Orlen.